Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Boryczko, a to jest Studio Gesell. Dziś moim gościem po raz kolejny jest Agnieszka Sławomirska. Cześć Agnieszka. Cześć Maciek, dzień dobry. Agnieszka jest szefem Galaktyki Nieruchomości, Head of Universe, i dzisiaj będziemy rozmawiać o budowaniu parków handlowych w Polsce. Tak, o budowie retail parków, mówiąc po branżowemu. Czym one się różnią, ich format, od innych formatów retailowych? Przede wszystkim są zlokalizowane w innych miejscach niż reszta obiektów handlowych. Ciekawostka, zanim zaczniemy, to ciekawostka i pytanie do Ciebie. Czy Ty w ogóle wiesz, jaki procent populacji, mam na myśli Polaków, dojeżdża w ciągu 15 minut samochodem, ma taką możliwość, do właśnie parku handlowego, o którym zaraz opowiemy. Nie wiem, a to pewnie kluczowe. I naszej dalszej 50%? rozmowy. Wiedziałeś, dobrze się przygotowałeś, albo jeśli strzeliłeś, to dobrze strzeliłeś. Tak, dokładnie około 50% populacji dojeżdża. Generalnie Czyli mają mniej niż 15 minut. tak. Okej. Tak, to jest dobry trend i to jest właśnie to pierwsze, o czym ja wspomniałam, co wyróżnia te obiekty, że one są zlokalizowane w takim miejscu, że możemy szybciej dojechać. Oczywiście one też różnią się od pozostałych obiektów handlowych w wielu różnych aspektach. Ciekawostka taka, myślę, pod kątem prawa jest taka, że obiekty pod tytułem park handlowy, retail park, nie mają swojej prawnej definicji, czyli wiemy, że w przepisach tego nie znajdziemy, ale żeby naszym widzom jakoś to przybliżyć, o co chodzi, to są to takie obiekty, ja sobie też tutaj skorzystam akurat z podpowiedzi, są średniej, mają w sobie sklepy, tak w uproszczeniu, średniej i dużej wielkości dla wyobrażenia, które nie mają części wspólnych, i minimalna powierzchnia najmu to jest jakieś 5000 m2 powierzchni brutto. Dalej będzie o tym, natomiast ważne jest to, że są jeszcze takie troszkę mniejsze od tych parków handlowych obiekty typu convenience, tak się na nie mówi. One się znowu cechują tym, że wstęp jest do nich bezpośrednio z ulicy, ale dzisiaj skupiamy się na parkach handlowych samych. No tak, ale to w sumie jest umowne, przynajmniej w mojej głowie to jest takie umowne mocno rozróżnienie pomiędzy tymi terminami, no bo zaczęliśmy od tego dostępu i łatwości robienia zakupów i wydaje mi się, że ta łatwość jest taką determinantą dla rozwoju tego formatu sieci retail w Polsce. Tak. Bo odchodzimy od dużych galerii handlowych, do których trzeba dojechać, które są zazwyczaj zlokalizowane w dużych miastach, i robimy to w imię tego, żeby było nam wygodniej, żeby było bliżej i żeby można było zrealizować te podstawowe nasze potrzeby. Tak, żeby życie sobie uprościć w galaktyce i nie tylko. To jest trend, który rozpoczął się po pandemii, chociaż te obiekty handlowe typu właśnie parki są obecne już od dawna. Pierwsza inwestycyjna tutaj transakcja była w 2008 roku, a same obiekty handlowe tego typu zaczęły powstawać tak naprawdę w latach 90., więc to nie jest coś takiego super nowego. Natomiast one przybrały na znaczeniu właśnie po pandemii, kiedy stwierdziliśmy, że nie potrzebujemy jechać na drugiej stronę miasta, tak, żeby zrobić zakupy, że nas to męczy. Tak samo odchodzimy od tego, żeby na przykład 4 godziny spędzić w dużych molach robiąc zakupy, to też jest taki inny trend. Ale z ciekawostek takich też, jeśli chodzi o dane, jak wygląda właśnie, jak kształtuje się ten rynek parków handlowych, to uwaga, cały retail, wszystkie powierzchnie handlowe w Polsce mają obecnie w przybliżeniu 14 milionów metrów kwadratowych. I teraz w pierwszej połowie 2024 roku przybyło 210 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni handlowej. Uwaga, z tych 210 tysięcy, 91% to są parki handlowe. I to jest gigantyczna część tortu. Co jest jeszcze ważne, że powstało 20 obiektów. To też pokazuje trend, bo Tak. to jest też istotne, jak bazując na tych danych, o których mówisz, no można prognozować, że tych parków będzie sporo, że one są na fali. Są na że fali. ten format się Polakom podoba. Są na fali, będą i obok magazynów i mieszkań, PRS-ów. Myślę, że to jest bardzo dobry trend inwestycyjny z wielu różnych powodów. Jednym z najbezpieczniejszych, jeśli chodzi o inwestycje, jest rozwojowy, jest na to przestrzeń, jest też przestrzeń realna w postaci działek, które jeszcze są w Polsce. I jeszcze to idzie, no i inwestorzy, nawet jest ciekawa sprawa, że kupują grunty, nie sprawdzając tak dokładnie, ale po prostu zabezpieczają się just in case, że chcą już wybudować. To też jest trend, który ma miejsce. No i Z wiele tym innych. kupować to pewnie można dyskutować, bo oni najczęściej, przynajmniej ja znam taką praktykę, blokują te nieruchomości poprzez zawieranie umów niedefinitywnych, albo warunkowych, albo przedwstępnych. No i to ma służyć zwiększeniu tego tak zwanego banku ziemi, perspektyw na wybudowanie Tak. tam projektu, który w przyszłości
znajdzie amatora i inwestora, który będzie Tak. zainteresowany wejść w tę konkretną lokalizację. Ja z kolei dotarłem do takich informacji i danych, które mówią o tym, że rynek retail jest w 17% skonsumowany przez parki handlowe, co jest dla mnie dość zaskakujące. Myślałem, że ta wartość jest wyższa, ale wydaje mi się, że to jest znak czasu, że ta wartość będzie rosła i że te parki handlowe będą rzeczywiście tym, co będzie atrakcyjne i co coraz bardziej będzie trafiało do Polaków, bo coraz większy będzie zasięg inwestorów. Oni coraz bardziej do coraz mniejszych lokalizacji, coraz mniejszych aglomeracji będą wychodzić i o tym też powiemy. Tak, to jest ciekawe, co powiedziałeś, że to jest taki procent, że 17%. Mnie to zaskoczyło, powiem szczerze, ale też zależy, jaki raport masz przed sobą i Pewnie tak. jaki jest ten Pewnie tak. algorytm, z którego się korzysta, bo co raport to mogą być różne dane, za tym stoi po prostu matematyka, pytanie, co się bierze do tego równania po prostu, tak? Co się wkłada, co się odejmuje. Rozmawiamy o budowie parków handlowych, więc budowa powinna się zacząć pewnie od wyboru lokalizacji. Tak, Od zdecydowanie. wyboru lokalizacji. Powiedz, Agnieszka, proszę, tak biznesowo, co jest istotne? Dlaczego lokalizacja A nie lokalizacja B w innej części Polski? To, żeby tak było bardzo biznesowo i bardzo profesjonalnie, to powiem catchment, proszę Państwa, się liczy. A żeby było po polsku i w sposób zrozumiały, to jest ta siła nabywcza ludzi, która jest w danej lokalizacji. I co się liczy? Nie tyle, jaka jest ilość ludzi na metr kwadratowy, tak, mieszkańców w danym terenie, tylko jaka jest to siła nabywcza, jaki mają portfel i ostatecznie co oni się zdecydują zakupić, tak? To jest ważne po prostu i to bada się lokalnie. Oczywiście są pewne dane dostępne w branży nieruchomości, które są agregowane przez różne firmy, które tu mogę zalokować, typu RED, jest taka platforma, polecam. Warto zaznaczyć, że nieruchomości to jest biznes lokalny, to znaczy, że nie kupimy skutecznie albo możemy mieć duży problem kupując na czuja nieruchomość, dajmy na to w Australii, z Warszawy, bo jeżeli nie mamy tam człowieka osadzonego w realiach lokalnych, który tam pojedzie, sprawdzi, autentycznie nam to zweryfikuje, no to możemy polec, możemy nie trafić. I tak samo jest tutaj. To jest właśnie zbadanie tego, co się dzieje lokalnie na miejscu, no i potem jest to szereg analiz pod tytułem takim, czy to się złoży, tak? Ale to absolutnie zgoda, bo z mojej praktyki też wynika, że albo robi to jakaś agencja o międzynarodowym albo lokalnym charakterze i to jest bardzo często tak, że te agencje nieruchomościowe mają w portfolio wiele różnych lokalizacji, które mają zbadane i polecają swoim klientom, no to może to, albo jeszcze coś innego. Natomiast też chyba ważne jest jednak ten poziom nasycenia tymi parkami handlowymi i liczba mieszkańców. W sensie to też ma jakiś Tak. kwantyfikator, jest jakaś tabelka, My która... mamy mapę, ale tę mapę tutaj na pewno pokażemy też na przebitkach, żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda w praktyce, jakie jest właśnie nasycenie tego typu obiektami w Polsce, czyli gdzie jeszcze jest przestrzeń w galaktyce na budowę, bo jeszcze tej przestrzeni jest trochę, ale szybko wszystko się rozgrywa, jest kilku kluczowych graczy też na rynku w Polsce, kilka firm, które mogę wymienić i wiodącą firmą jest Trej, pozdrawiam Jacka Wesołowskiego, szefa, świetny gość i świetnie rozwija biznes, wie na czym ten biznes polega. Potem są też bardzo fajne firmy LCP, Napollo, Acteum, Newgate Investment, również idą wszyscy w web, ale to jest też sygnał, że to jest ten fajny, gorący produkt, który warto mieć, tak, dzisiaj. O tym, czy warto mieć, czy warto wydevelopować i sprzedać, też jeszcze powiemy w dalszej części. Natomiast z mojego punktu widzenia to, co jest istotne przy wyborze miejsca, no to również kwestia logistyki, czyli tej dostępności, jak łatwy jest ten dostęp, parkingów. Parkingi są mega ważne, ale także zjazdów, dróg publicznych, czy tutaj nie ma żadnego problemu takiego prawnego. Zdecydowanie, infrastruktura, tak jest dookoła. To jest ważne, żeby łatwo dojechać i łatwo wyjechać i Tak. mieć gdzie zaparkować. To nie są czasy, że ten obiekt handlowy jest w oderwaniu od, że musi być coś więcej niż sam obiekt handlowy, czyli że dzisiaj się dodatkowo projektuje jakąś przestrzeń do gry w bóle, jakąś siłownię, jakąś wiatę dla rowerów, jakieś miejsce, żeby się przejść, że już dzisiaj ten moment, kiedy ten obiekt był oderwany i murem odgrodzony od innych, to się nie sprawdza. Nie tworzymy w oderwaniu od innych. To jest bardzo istotne. Jak ktoś sobie kupił, grunt gdzieś w polu i że super, wszystko jest catchment, ale musi jeszcze zapewnić coś więcej. Dzisiaj idziemy w stronę natury, wracamy, tak, ten trend proekologiczny i to jest również istotne. Czyli te linki z resztą galaktyki. Tak sobie myślę o miejscach, które są wokół mnie. I również zdarzają się takie parki handlowe, gdzie są trampoliny, gdzie jest fajnie i gdzie się chce przyjechać, a to z kolei przekłada się choćby na czas spędzany tam na miejscu, na to, że oprócz zakupów chce się coś zjeść, zostawić nieco więcej pieniędzy i
przez to takie lokalizacje, takie koncepty trochę szersze, takie trochę społeczne, wydają się być przyszłością. Tak, dokładnie tak, bo im dłużej tam, im więcej czasu spędzisz z większą ilością Twojej rodziny, to tak naprawdę zwiększa się prawdopodobieństwo, że wydasz więcej pieniędzy na różne Tak, dodatkowe tym samym interes jest atrakcje. lepszy. No na przykład jest możliwość odebrania, są paczkomaty, to też jest taka oczywistość, ale może nie dla wszystkich, że przecież właśnie paczkomaty są elementem, który sprawia, że przy okazji przyciąga. odbierzemy towar. No tak, a z mojego punktu widzenia ważne jest też to, wybierając lokalizację, aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był ok, aby te kwestie planistyczne były ok. No i ważne jest też to, czy będziemy mieli problemy z pozwoleniem na budowę. No to jest ta lokalna A z czego kwestia. mogą wynikać te problemy? Myślę, że to jest kwestia lokalnej polityki i tego, czy te lokalne władze są nastawione do takiej inwestycji, czy nie. I wydaje mi się, że to jest do wybadania w rozmowie z włodarzami danej gminy, czy tam jest przestrzeń i jest zainteresowanie, aby takie przedsięwzięcie zrealizować. No i ewentualnie na ekspansję, bo o tym też się ostatnio mówi, że są obiekty też te starsze retail parki, które wymagają remontów, odnowy, często też poszerzenia, ale czasami działki nie wystarcza, więc warto też o tym mówić, że właśnie dlaczego ta działka jest ważna i otoczenie, Tak. i żeby mieć to miejsce też na poszerzenie działalności. A skoro o tym, no to warto też wspomnieć o komercjalizacji i o najemcach. To podstawa, bez najemców nie ma bez retail najemców parku. nie ma życia. Nie ma życia Nie bez ma życia. najemców, tak. To z moich doświadczeń wynika, że ten miks najemców jest kluczowy, jest mniej więcej ustalony. To znaczy zawsze musi być operator spożywczy, zawsze musi być restauracja, elektronika, drogeria. Bardzo dobrze wymieniłeś. Musi być spożywka, jak to się jest mówi, taki tak? warunek sine qua non. FMCG, tak jak ktoś może Tak, powiedzieć. niewątpliwie operator spożywczy jest tym kołem zamachowym dla powodzenia całego przedsięwzięcia w danej lokalizacji, bo na nim oparte są w dużej części umowy innych najemców i ich sukces komercyjny. Tak, i to też zależy od tego, z jaką strategią biznesową mamy do czynienia w postaci budowy takiego retail parku, bo ktoś może założyć, że to będzie mniejszy retail park bez tego dużego operatora i on będzie miał, nie wiem, tam 5000 m2, taki mniejszy obiekt. Najczęściej, najbardziej popularne to są takie około 10 000 m2. Natomiast jeżeli mamy do czynienia właśnie z tym operatorem, o którym powiedziałeś, czyli tym większym, to nam taki do it yourself przykładowo, jak tych operatorów, które dostarczają nam materiały do tego, żeby zrobić remont, znamy takie firmy, to on nam automatycznie powiększa ten obiekt o kolejne 10 000, czyli to w przypadku takiego ankora, takiej kotwicy, najemcy to mamy już 20 000 m2, czyli tak od 5 do 20, czyli gdzieś pomiędzy jest ta średnia. To też ciekawe, a propos tego, o czym powiedziałeś, że te parki handlowe sensu stricte są jakąś powierzchnią, a często zdarza się, że do tej powierzchni doklejona jest inna powierzchnia właśnie z takim operatorem budowlanym. Czasem jest tak, że ten operator spożywczy też jest niezależnym bytem, a mają na przykład wspólny parking Tak. te podmioty i to też Tak. tak działa. Summa summarum z punktu widzenia inwestora i z punktu widzenia klienta istotne jest to, żeby te podmioty były w okolicy, tak żeby klient mógł mieć percepcję, że to jest jeden podmiot, do którego on się wybiera i tam załatwi swoje sprawy. Tak, no i tu jest kluczowe, o czym już było nieraz wspomniane, żeby dojechać, zaparkować łatwo, szybko się dostać do danego sklepu, żeby nie krążyć, bo tak na przykład krążymy po galeriach, tak? Czego ja osobiście nie lubię, chociaż lubię też odwiedzać galerie handlowe, pozdrawiam wszystkich właścicieli tego typu obiektów, to dla mnie bywa uciążliwe, że ja chcę pójść do jednego konkretnego sklepu i muszę iść różnymi meandrami, co zresztą jest celowe, bo po to się robi tak ten labirynt, żeby jak najwięcej sklepów po drodze Musisz odwiedzić. zaparkować, Oczywiście. co nie jest takie Tak. łatwe A tutaj możesz zaparkować wielopoziomowym Tak. parkingu. A tu w przypadku tego obiektu typu convenience, to możesz zaparkować przed wejściem w zasadzie do tego danego miejsca, które Cię sklepu. Do danego interesuje. sklepu. Tak. Dużo jest takich rzeczy, dużo takich innowacji, które są teraz stosowane, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć i ułatwić ludziom właśnie przybywanie do tych parkingów. Jednym z nich jest system parkingowy, który jest tak zwany inteligentny, czyli dzisiaj, że to jest to szczytywanie tablic. No, część z Państwa na pewno o tym wie, że jedziemy i szlaban się podnosi. Już coraz mniej musimy tych dodatkowych czynności wykonać, żeby wjechać i wyjechać. Oprócz tego, że musimy najczęściej zapłacić, tak? To jest ta ciemna strona tego Mocy. inteligentnego systemu, która sprowadza się do tego, że masz określoną liczbę godzin. W tym czasie możesz bezpłatnie parkować samochód, a po przekroczeniu tego czasu trzeba zapłacić dodatkowo. I to też jest ciekawa sprawa w kontekście tego, jak zarządzać taką przestrzenią parkingową Oczywiście. i jak zarządzać takim dużym przedsięwzięciem, jakim jest park handlowy. Mamy też umowy najmu, to jest ważne w kontekście najemców i komercjalizacji. Te umowy są ciekawe, bo najczęściej zawierane są jeszcze przed wybudowaniem takiego parku handlowego, jeżeli mówimy o nowych obiektach. No i ci najemcy mają podpisaną umowę, ona ma charakter warunkowy, ponieważ jest uzależniona od wybudowania przedmiotu najmu. Inwestor
ma dobrą pozycję, ponieważ ten poziom komercjalizacji jest wysoki, Tak więc zwany pre-let, my na to mówimy. tak, jest zabezpieczony, no bo pieniądze będą spływały, tylko kwestią czasu jest to, kiedy zacznie się Tak. moment najmu, prawda? I Tak. to jest ważne. Tak, no bo są W całym tym procesie. dwie metody finansowania tego typu przedsięwzięcia, czyli możemy to zrobić z własnych pieniędzy, tak samo jak kupić własne mieszkanie czy Ale apartament. to jest rzadkie, prawda? To nie jest powszechne. Nie jest powszechne, ale są ci, którzy przodują Jasne. w tym biznesie, właśnie Mają robią to swoje środki. robią to z cashu, tak? Cash is the king, king także w galaktyce w przypadku retail parków, no ale nie wszyscy mają taką możliwość i większość tak naprawdę inwestorów posiłkuje się kapitałem zewnętrznym, czyli po prostu kredytem. Jasne. Bądź wchodzą w różne spółki, więc albo to jest własny, no po prostu budujesz z tego, co masz, albo przynajmniej zaczynasz budowę i potem już dobierasz jakiś kredyt, linię kredytową otwierasz, albo robisz to zupełnie z środków zewnętrznych, tak? W jakiś sposób pożyczonych, najczęściej pożyczonych w banku. No i właśnie do tego musisz mieć ten pre-let, czyli ten poziom wynajęcia dany, żeby Jasne. temu bankowi powiedzieć, słuchajcie, ja Jestem wiarygodny jestem i wiarygodny. to się uda. To się uda, tak, bo już a nie, że tak. mam plan Jest to i- jakaś też z form zabezpieczenia Tak, oczywiście dla banku, który może w ten sposób spać spokojnie. Natomiast oprócz banku są jeszcze inne formy finansowania. Są fundusze inwestycyjne, które celują w tego typu inwestycje. Są fundusze mezainowe, czy tego typu finansowanie. Opcji jest wiele. Słyszałem ostatnio o crowdfundingu Tak. jako takim. Tak, oczywiście. To jest zaczyna bardzo fajna być też alternatywa do kredytu ciekawe. bankowego, bo tutaj jest to szybciej, Tak. po prostu szybciej to działa. Generalnie banki mają najdłuższy czas na podjęcie decyzji. Ale to słusznie, bardzo słusznie, dlatego że I to jest korzyść dla innych podmiotów. była sytuacja, że banki troszkę szybciej i łatwiej i zrobił się Lehman Brothers, tak, w 2008-2009 i to była bańka pękła, tak, bo było łatwiej to zyskać, więc teraz banki bardzo słusznie dłużej się zastanawiają, zanim To jest udzielą. często problem dla inwestora, który Oczywiście. potrzebuje szybciej środków i szybciej decyzji. Tak, no czas jest tutaj Więc kluczowy. jest w stanie zapłacić więcej za finansowanie w zamian za to, że szybciej dostanie pieniądze. Tak, i też są różne rodzaje podejścia inwestycyjnego, różne strategie inwestycyjne. Są inwestorzy, którzy budują dla siebie i trzymają i nie sprzedają. Są inwestorzy, którzy budują i sprzedają, czyli to jest taka pach, akcja, szybko. Ja nazywam to flipy trochę, tak na to mówię, tak jak w mieszkaniach, ale to jest moje powiedzenie. Są inwestorzy, którzy działają tylko na rynku wtórnym, czyli skupiują już to, co jest, czy taka trzecia opcja. Czwarta opcja, która polega na tym, że ktoś zajmuje się rozbudową już istniejących, remodelingiem już istniejących obiektów. No i jest jeszcze piąta opcja, która łączy wszystkie, taka hybryda pozostałe. Różne są możliwości podejścia inwestycyjnego też do tego produktu. Generalnie można to pewnie spuentować tak, że inwestorzy zajmują się tymi obszarami, które znają najlepiej. Oczywiście, które się czują najlepiej, się które czują najlepiej idą i najlepiej. najszybciej, Tak, tak. tak, I najbezpieczniej tak, też, tak. najbezpieczniej. Skoro już to wszystko mamy omówione, pozostaje ostatni, stosunkowo najprostszy element tej układanki, to jest wybudowanie takiego parku handlowego. Co? Jak uważasz? Nie wiem, co na to ludzie z construction, czyli którzy zajmują się budową, pewnie by powiedzieli, proszę Państwa, to jest właśnie najtrudniejszy moment. No bo zobacz, masz wszystko zaplanowane, masz wybraną lokalizację, masz pozwolenie na budowę, masz finansowanie, masz umowy najmu, no i pozostaje proces. Możemy podyskutować o technologiach, możemy porozmawiać o nowych trendach, możemy porozmawiać o tym, że ma być zielono, że ma być inteligentnie. Te wszystkie aspekty, które technologicznie powinny być wprzęgnięte w ten proces. Możemy porozmawiać o nowych trendach. Słyszałem o takich drewnianych parkach handlowych, które mają być bardzo I ekologiczne. magazynach też, tak, bo I to jest ciekawe. Ale generalnie procedura i sam technologiczny proces budowy jest chyba powtarzalny. Tak, Nie wiem, to czy się prawda. zgodzisz. To prawda, co powiedziałeś, natomiast te rzeczy, które mi się wyświetliły automatycznie, to są dwie. Jedna to jest dostęp do materiałów. Jeżeli masz pieniądze i to, co powiedziałeś, to no, jest na to procedura, to tak jak gotowanie zupy, bo w uproszczeniu masz pieniądze, masz składniki, gotujesz. Ale to jest właśnie aspekt dostępu do materiałów i dostępu do ludzi, czyli do siły roboczej, bo jeżeli to... Były zawirowania. Były zawirowania i Były nadal zawirowania, są, bywają, prawda? a teraz sytuacja z ludźmi też może być ciekawa. No na razie mamy tutaj siłę roboczą, chociaż też tu się długo by rozmawiać. Dużo się mówi o tym, co będzie, jeżeli będzie odbudowa Ukrainy. Ale mało się mówi, co będzie, jeśli będzie odbudowa Ukrainy w kontekście, że nam stąd siła robocza odpłynie. Co to spowoduje? Że dlaczego też inwestorzy w różnych częściach branży zagęszczają ruchy? Część z nich doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że ten moment odbudowy prędzej czy później nadejdzie. Wtedy siła robocza odpłynie tam, a tutaj co to spowoduje? Przedłużenie procesu, wyższe ceny i spadek jakości, no bo często będziemy Jasne. brać osoby gdzieś z zagranicy, tak sobie to wyobrażam, które będą musiały tę dziurę zalepić po A prostu. mówimy o procesach, które trwają
kilkanaście miesięcy. Tak. Taki proces budowlany, a zanim on się zacznie, jest planowany, więc to cały taki proces, powiedziałbym, trwa około 2 lat. I trudno o planowanie Tak. w takich No i naszych tu- trudnych czasach, czy covidowych, czy Tak. wojennych, czy związanych właśnie z tym rynkiem materiałów budowlanych, czy siły roboczej, bo to są te główne parametry. No i tu masz umowę na złe czasy, żeby się zabezpieczyć, chociaż jak fachowiec ma nie przyjechać, to nie przyjedzie, to wiemy o tym. A presja jest duża. Budowa zaczyna się najczęściej wtedy, gdy ten pre-let, te umowy najmu są podpisane i w nich, szczególnie z mocnymi najemcami, są jasno i sztywno określone terminy realizacji takiej Tak. budowy i opóźnienie będzie skutkowało poważnymi konsekwencjami. Dokładnie, każdy ma swój biznesplan, każdy najemca ma swoje targety, jak to się mówi po korporacyjnemu, do dowiezienia i on bazuje na liczbach. To wszystko jest świat oparty na Excelu. Patrzę na swoją listę i wydaje mi się, że dobrnęliśmy do końca. Czy Myślę, w Twoim że przepastnym kajecie jest w jeszcze moim coś? przepastnym kajecie galaktycznym jest Maciek tyle tematów, że moglibyśmy tu jeszcze kilka godzin rozmawiać. A na temat ale parków myślę, że handlowych? Na temat parków handlowych, na temat samych parków handlowych. Natomiast myślę, że żeby zostawić lekki niedosyt, na następny raz coś też odłóżmy, żeby można było mówić coś podczas naszego kolejnego spotkania. Aga, bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś do nas przyjść i wziąć udział w naszej rozmowie. Rozmowa z mojej perspektywy była bardzo ciekawa i poruszyliśmy wiele kwestii, z którymi ja na co dzień mam do czynienia, które są dla mnie interesujące, ale też takie, o których nie wiedziałem i które są tą częścią biznesową, nazwijmy to, całego tego procesu, więc tym bardziej bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję i dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Serdecznie zapraszam do komentowania i podzielenia się Państwa przemyśleniami po tym wywiadzie. Bardzo dziękuję.